Cześć, tutaj Agnieszka i Atimaja. I dzisiaj mamy taki piękny temat, o którym chciałbyśmy chwilkę porozmawiać z Wami. Dlaczego tak łatwo jest nam dawać, a trudno przyjmować? Więc taki dzisiejszy live i temat. I co, jesteśmy live? Jesteśmy, tak, tak, tak. Super, super, pięknie. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle taki mocno kobiecy temat. Nie wiem, czy ty też masz Tak. takie wrażenie, że jednak gdzieś tam to głównie dotyczy kobiet, to takie dawanie i właśnie nieumiejętność przyjmowania, ja bym to nawet nazwała, że my tak mocno też pragniemy przyjmować, bo dajemy, że nie jesteśmy w stanie się otworzyć na to przyjmowanie, bo ja przynajmniej to zauważyłam w swoim życiu, że ta energia idzie do zewnątrz i ona nie może iść wtedy do środka, nie? Że to gdzieś tam, tutaj jest to zaburzenie jakieś takie. Że my jesteśmy tak zafiksowane, tak? Że to jest po prostu takie zafiksowanie na to dawanie, że takie, tak mi się obraz pokazuje i poczucie, że po prostu w takim kołowrotku pędzimy, jakby cały czas na tym dawać, tu dawać, praca, dzieci, nie? I to wszystko jest dom, mąż, partner, rodzice, nie jako dorosła kobieta. Albo inni przyjaciółki, prawda, znajomi, Tak. wszystko, nie? Tak. Ja wiem, czy to jest, myślę sobie, że to może dotyczyć głównie kobiet, natomiast pewnie są mężczyźni, którzy też są w tym dawaniu, natomiast tak, jakoś mi się to kojarzy, tak patrząc dookoła na jakieś moje koleżanki, klientki, to jest to bardzo powszechne, to dawanie, nie? I że one by chciały, właśnie tak jak powiedziałaś, chciałyby przyjmować. Ale właśnie to chcieństwo, wiesz, bo to chcieństwo też jest takim, tą energią do zewnątrz, wiesz, że to jest też takie aktywne niejako. I w tym jest problem, mam wrażenie. Mi teraz przychodzi taka, że to jest ta energia yang, ta męska energia, która jest, chce, z tej samej energii daje i z tej samej energii chce brać. Ale jest frustracja, bo nie mogę brać. Tak, nie? tak, bo po prostu bramy są zamknięte, tak? Te wrota są zamknięte do przyjmowania. No właśnie, a jakby przyjmowanie to jest taka energia, tak mi się kojarzy z tym yin, z tą kobiecością, z tym, że ja się osadzam w sobie, otwieram, gdzieś mi się to też kojarzy z taką właśnie miękkością i też taką w jakimś sensie uległością, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że ja sobie usiądę i pozwolę się też poprowadzić, pozwolę sobie przyjąć, nie, że to jakby jest inny ten wektor. Tak, i właśnie w tym jest tak naprawdę nasza moc. Tylko że my jesteśmy cały czas w tym takim męskim, że tak powiem, paradygmacie, że ta moc jest z tej siły, właśnie z tego działania. A tutaj tak naprawdę chodzi o to rozluźnienie się. I stąd jestem w stanie nawigować tym życiem i przyjmować albo nie przyjmować, tak? Bo to jest jakby w dwie strony, że to też nie jest takie, bo mam wrażenie, że w ogóle słowo uległość nam się źle kojarzy, że to jest takie bierne po prostu bycie i ja nie mogę, jakby ja jestem bezwolna w tym, tak? Ja muszę przyjmować, nie? A to zupełnie jakby nie jest z tym. Nie wyklucza jedno drugiego, nie? Że ja mogę też powiedzieć, jak nie chcę, no to nie przyjmuję. Tak. No właśnie, to czemu kobiety mają z tym problem? Czemu kobiety mają z tym problem, z przyjmowaniem? No wiesz co, no mam wrażenie, że to wynika z naszej kultury. I w ogóle zobacz, jak też nasza kultura nas, że tak powiem, układa do tego, żeby być skromnym albo skromną i też odmawiać przyjmowania, tak? Że pomóc ci, nie, ja sobie poradzę.
albo tak jak ktoś ci na przykład dziękuję ci za pomoc, nie ma za co. No właśnie, nie ma za co, to jest takie wkurzające, jak ja sobie uświadomiłam, że no jak Tak, kuźwa no jest za co, pomogłam, ktoś mi dziękuję, przyjmuję, bardzo tak, proszę, a tak, nie, że nie ma za co, no jest, tak. no Albo tak, powodzenia i nie dziękuję. Nie? Nie tak, dziękuję. Żeby nie żeby nie zapeszyć. zapeszyć, Żeby w tak, ogóle tak, tak. to jest Mhm. takie w tym naszym języku, nie, mocne, te słowa, ja to słyszę. W ogóle chciałam się z Tobą podzielić jeszcze taką anegdotą z wczorajszego dnia, bo byłam wczoraj na koncercie Kasi Kowalskiej i ona przed jedną z piosenek powiedziała, że ta piosenka jest dla kobiet i że, bo my jesteśmy takie silne, i dla tej naszej siły, że my tyle dźwigamy. I to jakby ja już czuję zgrzyt, nie? Jak ona mówi o tej sile kobiet, że my jesteśmy takie silne. A wcześniej jeszcze było piosenkę wcześniej było o tym, żeby dajcie jakby hałas, zróbcie hałas. I najpierw poprosiła mężczyzn, weźcie taki ryk swój rycerski, no i słychać facetów, nie? Ona, no, że słabo, słabo. No, że i tam, wiesz, próbowała ich jakby zmotywować, żeby do takiego rycerskiego ryku, a potem poprosiła kobiety, żeby właśnie taki okrzyk wydały. I wiesz, kobiety, było taką moc słychać w kobietach, no i po tym, kurczę, mucha mi tu lata, a potem właśnie było to o tej sile kobiecej, tak sobie myślę, no tak, jak ci mężczyźni mają taki ryk, jak są takimi rycerzami, no to nie dziwne, że te kobiety potrzebują być takie silne, i to tak dźwigać to całe życie na swoich tych, nie? Wiesz co, no tutaj w ogóle zahaczamy temat grubszy, mam wrażenie, bo no właśnie, co z czego wynika, nie? Czy to wynika, czy ci mężczyźni są tacy, dlatego że te kobiety są takie, i ja mam wrażenie, że jakby od kobiety idzie życie i od kobiety idzie, że tak powiem, w ogóle ta wewnętrzna moc, ta tworzenie przestrzeni dookoła. I że tak powiem, mężczyzna jest niejako, i w ogóle świat zewnętrzny jest odpowiedzią na to, w jakim stanie jest kobieta. I jeżeli kobieta, tak jak mówimy, jest taką silną babą, która nie potrzebuje pomocy, bo sobie poradzi, bo jest tak wychowana, bo ma głębokie też poczucie takiego opuszczenia przez mężczyzn, no bo zobacz, to jest tak naprawdę wynik naszej historii, tak, że nasze babki musiały same Tak. zostać i sobie radzić same, tak, mężczyźni byli na wojnie, mężczyzn nie było, a w późniejszych latach mężczyzn nie było, nie było, bo byli w pracy, albo w barze, albo z kolegami, albo na piwie, albo na meczu, albo gdzieś indziej, prawda? Więc te kobiety gdzieś były same zmuszone przez los niejako do tego, żeby być właśnie silne i mieć jaja. I przez to w efekcie ci faceci tych jaj są pozbawieni. No to też mówię ze swojego gdzieś doświadczenia, tak jak gdzieś patrząc na różne schematy w moim życiu, które powielałam do pewnego momentu, no to się wydarzało, tak, że nie, ja sobie poradzę, nie? A potem się wkurzałam, że ten facet leży na tej kanapie, a ja po prostu zapierdalam. I wiesz, i nie wiem, zmywam, sprzątam, gotuję i nie tylko, tak? I w ogóle wszystko. Więc Tak. To ja jest temat myślę, właśnie, co było pierwsze, jajo czy kura, nie? tak, ale jakby to od nas zależy, żeby to zmienić, tak? No tak, tak. Dlatego tak, jakby wynosimy to do świadomości, żeby coś z tym zrobić, że tak jest i nie chcemy tego już, nie chcemy być te silne siłaczki, Tak. tylko No, właśnie, tylko tak jak właśnie powiedziałeś, z tej jak swojej to mocy. zmienić? Teraz jak to zmienić, prawda? No, więc najpierw może takie pytanie do Was, kochane kobiety, które nas słyszycie. Teraz jesteście na żywo albo słuchacie nas już jakby nagrania. Chciałbyśmy Wam zaproponować taką praktykę właśnie zauważenia tego, jak Ty się czujesz w ciele, jak masz coś przyjąć. Czyli ktoś Ci na przykład daje komplement,
co się dzieje w twoim ciele? Czy ty z łatwością to przyjmujesz, czy mówisz, nie wiem, ktoś cię komplementuje, o, jaką masz ładną dzisiaj sukienkę. A, stara, albo tam, a, w lumpeksie kupiłam coś. Mhm. Czy jak ktoś Właśnie. Mhm. chce ci ofiarować, daje ci jakiś prezent, nie? Albo Albo jakimś... nawet pomoc, tak? Nie wiem, walizkę wrzucić w Tak, pociągu, o, cokolwiek. Otworzyć się na to. Powiem ci, nie wiem, czy ty też miałaś takie doświadczenie, bo ja jak zaczynałam w ogóle tę moją pracę z przyjmowaniem, to robiłam takie eksperymenty, bo wiesz, mhm, teoretycznie w głowie masz coś takiego, że przecież ja nie potrzebuję pomocy, ja sobie poradzę. I to jest taki mhm, program. tak, Natomiast tutaj się pojawia dyskomfort, który jest związany z tym przyjmowaniem. Czyli jeżeli ktoś ci ofiaruje pomoc i ty mówisz, no dobrze i dziękuję, jakby co wtedy czujesz w tym momencie tej konfrontacji, tego przełamania tego schematu, bo uważam, mhm, że jakby od tego się też zaczyna zmiana. Znaczy, jakby punkt pierwszy to jest to, co ty mówisz. W ogóle zauważyć, jak ja mhm, reaguję, a punkt drugi, wychodzenie z tego schematu z taką odwagą i no to się wiąże z dyskomfortem, tak? To się wiąże z tym poczuciem bycia słabą, tak? Ale kiedy też wewnętrznie masz takie poczucie, że to jest eksperyment i ty znasz swoją wartość, no to już przestaje mieć taki wydźwięk, że o, ja jestem słaba, sobie nie poradzę i tak dalej. I doświadczasz tego dyskomfortu, nawet w takim, ja miałam trud powiedzenia dziękuję, tak? I w ogóle tutaj takie mhm. miałam no bo ja czułam wewnętrznie gdzieś, że to jest w cudzysłowie niepotrzebne, tak? Mm. Bo jest to pewnego rodzaju, bym sobie poradziła przecież, nie? Niepotrzebne i bez wartości? Trochę tak. Trochę tak. Bo tak naprawdę ja bym sobie poradziła. Nie? Mhm, Natomiast już jak powtarzasz to sobie, to też ci to zaczyna inaczej, bo to jest też takie jakby nauczenie tego naszego umysłu, tego naszego ciała, też innej reakcji. mhm, No bo uczysz się czegoś właśnie, że przez to, że ktoś ci pomógł, ty możesz czuć się dowartościowana. W sensie możesz jakby przyjąć to w pełni, tak jak ja to, co powiedziałam przed chwilą, że nie umiałam tego przyjąć i się w tym rozkoszować, że to nie jest na zasadzie, że ojej, on mi pomógł, bo widzi, jaka jestem niedołężna, tylko ta osoba mi pomogła z własnej woli, z takiej chęci, tak? I tylko dlatego, nie dlatego, że ja jestem gorsza. Bo my mamy tak, później, wiesz, w głowie to, tak. to takie, że o, ja jestem jakaś gorsza, tak? Ja jestem jakaś Mhm, wybrakowana w związku z tym. A my bardzo chcemy też udowadniać, że ja jednak mam wartość, nie? Że ja jednak mhm, tutaj mam prawo tutaj być taka, jaka jestem, nie? mhm. I muszę to udowodnić I muszę to jeszcze. udowodnić, tak też. Tak. Czy to jest ciekawe, że właśnie, czyli na umysł sobie bierzemy, okej, to ja teraz już wiem, mam świadomość, że mam problem z przyjmowaniem, więc teraz zrobię sobie eksperyment, zobaczę, będę zauważać, będę jakby z intencją przyjmować cokolwiek przychodzi i zauważać, co się dzieje w moim ciele, ale to jest też fajne, co powiedziałaś, że to jest też punkt do tego, że właśnie jakie myśli się pokazują, jakie odczucia, nie? Że jest jakaś niewygoda i że ojej, czyli takie przekonania się też mogą tutaj pokazać, nie? Właśnie to, że jestem teraz, jak ktoś mi chce pomóc, to może, że myśli, że jestem słaba, czyli no właśnie, jestem słaba, okej, czyli to jest jakieś przekonanie, albo że nie mam, że jestem bezwartościowa. Czyli teraz, okej, pokazuje mi się to przekonanie, Mhm. można też się zagłębić, skąd ja to mam, jakby wejść głębiej, a można też
okej, co ja mogę jak to reprogramować, nie? Czyli, że to nie jest o tym, że jestem słaba, to jest właśnie, że to jest moja wartość, że jakby dostaję wartość, że jakiś ktoś, niekoniecznie mężczyzna, ktokolwiek, e, stwierdził z własnej inicjatywy, chciał mi dać taki dar, nie? Że Tak, chciał mi pomóc, tak, albo inna kobieta mnie skomplementowała, ona mi tak, daje dar. tak, tak. I to jest właśnie to. I to jest ta obfitość Mhm. w naszym życiu, której bardzo często nie umiemy przyjąć, bo, no bo jesteśmy tak uwarunkowane, tak, żeby też w cudzysłowie żebrać, bo zobacz, czym jest tak naprawdę to poświęcanie się, to właśnie dawanie, to udowadnianie ze wszystkich sił. To jest tak naprawdę żebranie o ten skrawek miłości, o ten skrawek uwagi, który jakby który teoretycznie ma nam załatać dziurę wewnątrz nas, a to się nigdy nie Mhm. wydarzy. Więc my się wypalamy, poświęcamy, jakby kierujemy naszą uwagę do ludzi, którzy i tak nas nie docenią, tak? Mhm. Bo taka jest dynamika, tak? Że ja jakby cały czas gonię. A I nawet, mhm. I nawet jak no, docenią, bo ja tak. tak No miałam, nawet właśnie, jak docenią, to dla mnie to było bez wartości. tak. Bo ja uważałam, że to i tak niewystarczająco zrobiłam, i tak niewystarczająco dobrze to zrobiłam. Więc nawet jak Aha, ktoś powiedział świetna robota, albo super, dzięki, to ja w głębi serca wiedziałam, że to jest nieprawda, aha. że, że i tak zrobiłam za mało, że to było Mhm, średnie. mhm, Takie coś miałam mhm, w tej pracy właśnie nad przyjmowaniem. mhm, I ktoś mógłby mi dać, wiesz, i to jest, też wynikało z takich ran, że ciągle niewystarczająco dobra i ciągle mam za mało i tej pustki się nie dało wypełnić. Dopiero jak świadomie z tym zaczęłam pracować, że okej, pustka jest i ona po prostu będzie mhm, i to jest okej, że gdzieś tam tak mam, że to z czegoś wynika, no ale teraz po prostu będę się napełniać i jakby to, co dostanę, to, co sobie dam, to jest wystarczające. I to jakby na początku było ciągle, to jest wystarczające. I wiesz, to już jakby ten reprogramming się zadział we mnie, że po prostu to, co daję, to, co dostaję, to, co daję sobie, jest na ten moment wystarczające. mhm. No tak, ale też to, że ta dziura, którą mamy, to ona jest, że ją się da załatać tylko i wyłącznie jakby nami samymi. Że my No szukamy na tak, tak. zewnątrz tego załatania różnymi rzeczami z zewnątrz, a to się okazuje, że tak naprawdę dając sobie uwagę, dając sobie czułość, dając sobie ważność i wartość na zasadzie właśnie uhonorowania siebie, w ten Mm, sposób łatamy tę dziurę. I tym też dokładnie tak. przyjmowaniem, tak, otwarciem się na to przyjmowanie, No które właśnie, to, no, to, co mówisz, że to jest ważne właśnie, że możemy przyjmować też z zewnątrz po prostu miliony i skarby i tony złota i to nadal będzie, nadal w środku ta mała dziewczynka będzie niezaopiekowana i cały czas biedna i cały czas niewystarczająca, no bo ja chcę załatać to z zewnątrz, nie? Czyli też mhm, kobiety często pracą chcą to załatać, nie? Że jakby sukcesami w pracy, wiesz, ta korporacje bardzo świetnie są tak zrobione, żeby nam to jakby, że my wchodzimy w to jak w masło, nie? Tylko po prostu, żeby się piąć na szczebelkach, żeby dostawać premię, żeby być teraz menedżerem, dyrektorem, coś tam, coś tam, coś tam. A tak naprawdę w środku ciągle mamy tą pustkę. No i że właśnie, że póki same nie skierujemy się do siebie i same sobie nie damy, to żadne skarby świata z nie zewnątrz damy, tego nie tak, załatają.
nie damy sobie prawa, żeby przyjmować, bo myślę, że to jest największy problem. Żeby właśnie, że ja nie jestem godna tego, żeby przyjąć. Mm. Nie? No. Ja nie jestem godna, żeby przyjąć od siebie, no. Czyli Mhm. tutaj poczucie wartości, to jest wiele, nie? Tak, Różnych. tak, bardzo, bardzo dużo no i w związku z tym chciałybyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na nasze wspólne wezwanie do przyjmowania, które startuje już 1 września, czyli zaczynamy rok szkolny z nauką przyjmowania po prostu wszystkiego tego, co nas otacza dookoła. No właśnie, a co w tym wezwaniu? I może właśnie powiesz, Agnieszka, dlaczego to jest wezwanie, a nie Tak, wyzwanie? właśnie, bo nie wyzwanie. Bo oczywiście my jak sobie pomyślałyśmy, że chcemy stworzyć takie wyzwanie, no bo tak to się mówi, że zapraszamy kobiety, że codziennie mamy 7-dniowe wyzwanie, codziennie będziemy angażować kobiety, dawać im różne wskazówki i praktyki, żeby się otwierać na to przyjmowanie, no i wyzwania. A ja i sobie wtedy uświadomiłam, że kurde, przecież ja tego słowa nie lubię, bo wyzwanie mi się kojarzy właśnie też z taką jakąś męskością, że teraz wyzywam, tak jak ty powiedziałeś dzisiaj, wyzywam cię na pojedynek i to jest taka jakaś walka, że ja teraz taką muszę wyzwolić jakąś siłę w sobie i się stawiać i walczyć, Spiąć. spiąć. Tak, tak, to mi się kojarzy z takim z taką siłą. A wyzwanie, a nawet sobie dzisiaj pomyślałam o tym zawołanie, wezwanie, że my jak to powiedzieć, zawołujemy, wzywamy, tak, wzywamy kobiety do dołączenia do naszego wezwania, które ma być właśnie o takiej miękkości, o tym, jak my, kobiety, możemy się otworzyć na przyjmowanie, na te dary, na obfitość, żeby ona popłynęła w nas. Czyli to jest takie, no znów woda, płynność, to jest takie wszystko bardzo kobiece i delikatne. Mm, no właśnie, dlatego wezwanie siedmiodniowe. Czułe I właśnie, tak. czułe, tak. I z takim i z taką uważnością ja bym to, też, skojarzyła najbardziej, że też, Mhm. zapraszamy Was do tego, żeby przez te 7 dni dać sobie prawo do tej czułej uwagi na samą siebie, do tego, żeby sprawdzić, bo to będzie takie sprawdzenie, na ile ja jestem w stanie dawać sobie, na ile jestem w stanie otwierać się na to, co przynosi mi życie. Bo zobacz, że to też nie jest tylko o obfitości na zasadzie ja przyjmuję od kogoś coś, ale to jest też o zauważaniu tej obfitości dookoła nas i również zmianie paradygmatu w ogóle doświadczeń życiowych, że trudne doświadczenia, zobacz, my zazwyczaj nie chcemy, żeby trudne doświadczenia i dyskomfort się wydarzał w naszym życiu, że my od tego dyskomfortu bardzo często uciekamy, a bardzo często to właśnie w tym dyskomforcie znajdują się te największe dary, które ma dla nas życie. To zrozumienie, to przyjęcie właśnie tego, jakim jest to życie. Zobacz, jak bardzo często my oporujemy na to, na co nie mamy wpływu. W sensie mamy Mhm. opór, mamy wewnętrzną walkę, taką, że ja nie chcę, żeby tak było. No ale tak Mhm. jest. Chcemy to skontrolować, nie? Tak, Żeby tak dokładnie. było. I o tym też jest to wezwanie. Będziemy tam też dużo mówić o kontroli, o tych naszych programach i takich paradygmatach, w których żyjemy, kulturowych. Mhm. Em,
No, więc zapraszamy Was, zachęcamy Was do dołączenia. Tak. Link znajdziecie w opisie, znaczy w komentarzu tutaj pod naszym Mhm. live'em. To jest grupa. Grupa. Udział Tak, to jest, jeszcze. udział jest bezpłatny, Mhm. więc zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Będą codzienne live'y, będą codzienne prace domowe, ale to będą prace domowe, myślę, że głównie związane z taką uważnością w danym dniu na jakiś aspekt naszego życia, bo też ta obfitość, w której my tak naprawdę żyjemy, to jest też to, że nasze życie daje nam informacje o nas samych. Spotkaniem z inną osobą, różnymi wydarzeniami, to, że ktoś coś nam powie, Tak. co może nam się wydawać zupełnie jakieś bez sensu albo w ogóle nieznaczące, a później okazuje się, że ma to głębszy sens, że mogę to sobie wziąć właśnie do siebie, do wewnątrz, do swojej kontemplacji wewnętrznej i zobaczyć, zastanowić się, czy ja dalej na przykład chciałabym żyć w takim świecie, czy mogę to zmienić i w jaki sposób chcę to widzieć. Tak. Ja uwielbiam te właśnie przypadkowe spotkania, przypadkowe rozmowy, a potem wiesz, ktoś coś powie jedno zdanie i to jest po prostu jakiś mega wgląd w to, co tam się zadziewa w tobie, jest niesamowite. No właśnie, z Atimają się tutaj połączyłyśmy, żeby zrobić to wezwanie, które nazwałyśmy Przyjmuję, 7-dniowe wezwanie do obfitości. Połączyłyśmy Atimai samoczułość i moje żyj w pełni, nasze takie programy, które gdzieś są nam bliskie, właśnie, żeby tutaj Ale zacząć od też są siebie. sobie bliskie, mam wrażenie, że to też stwierdziłyśmy, że one są kompatybilne bardzo ze sobą. Tak, no tak, tak, dokładnie, bardzo, bardzo. My tutaj mamy różne nazwy, ale jakby bardzo podobne, generalnie wynikiem jest to samo i nie tylko wynikiem, ale też ta praca, która jest tutaj do wykonania, te praktyki i no właściwie wiele rzeczy jest bardzo, jakby mamy tak, bardzo, bardzo podobnie. Więc zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy Wam cudownego tygodnia i zachęcamy Was do tego, żeby zwrócić uwagę na to, co się ze mną dzieje w momencie, kiedy ktoś coś mi oferuje, kiedy ktoś daje mi komplement, oferuje mi pomoc, kiedy coś się takiego wydarza, to co się we mnie budzi? Czy radość, czy może lęk? Więc Mhm. zapraszamy Was do Tak, tego. i jeśli macie ochotę się też podzielić w komentarzu, czy w jakiejś wiadomości prywatnej, czy potem na grupie, jak dołączycie do grupy, to zapraszamy do podzielenia się też waszymi odczuciami i wglądami w tej praktyce. Bardzo Cudownego dziękujemy. tygodnia. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Dzięki wielkie. Pa.